Oto w skrócie ważne wiadomości z ostatnich 24 godzin. Departament Stanu na diecie America First. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział likwidację lub połączenie ponad 100 biur, w tym komórki do spraw zbrodni wojennych. Zapowiedział również cięcia etatów w placówkach zagranicznych. Reforma ma odbiurokratyzować dyplomację i skierować pieniądze tam, gdzie bezpośrednio służą interesom USA. Krytycy ostrzegają, że to samo rozbrojenie soft power może oddać pole Chinom i Rosji. Jednym zdaniem to największe tasowanie w State Department od czasów Reagana. Król żółtego metalu, czyli złoto, przekracza $3,5 tysiąca. Cena złota eksplodowała, bo inwestorzy uciekają od dolara po kolejnym ataku prezydenta Trumpa na szefa Fed. W 3 miesiące kruszec podrożał o ponad 30%, a indeks S&P 500 zanurkował o 16%. Analitycy ostrzegają, że RSI wskazuje przegrzanie rynku, ale jak żartują traderzy, lepiej błyszczeć w sejfie niż palić się na Wall Street. Frankfurt. Europejski Bank Centralny blisko celu 2% i kolejnego cięcia. Po 7. z rzędu obniżeniu stóp procentowych bankier Peter Kazimir mówi, że inflacja została powstrzymana i jest kontrolowana. Rynek wycenia jeszcze 2 redukcje w 2025 roku. Ale Kazimir studzi entuzjazm, bo taryfowa ruletka USA robi z prognoz papierowy samolocik. Pytanie brzmi, czy euro stanie się tańsze od włoskiego cappuccino, zanim protekcjonizm odbierze Europie apetyt na wzrost. Trump versus Powell. Bitwa o Fed nadal trwa. Prezydent publicznie rozważa zwolnienie Jeroma Powella przed końcem jego kadencji, która kończy się w maju 2006 roku. Inwestorzy ostrzegają, że taki ruch rozsadzi wiarygodność Fed i może wywołać superpremię ryzyka w amerykańskim długu. Rynek już to czuje. Dolar na 3-letnim dnie, a rentowności Treasuries falują jak sygnał z monitoringu EKG. Walka o niezależność banku centralnego właśnie przekracza granice wytrzymałości. Helvetia plus Baloise. Narodziny szwajcarskiego giganta. Dwaj ubezpieczeniowi weterani łączą siły, tworząc 20-miliardowy konglomerat z 20% udziału w rynku. Plan zakłada 350 milionów franków szwajcarskich synergii rocznie i redukcję etatów przez naturalne odejścia, czyli po szwajcarsku, bez pośpiechu, z zegarmistrzowską precyzją. Fuzja winduje firmę do europejskiej top 10 i pokazuje, że w roku drogiego pieniądza da się zrobić spektakularny deal, jakby to ujął prezydent Trump. Moskwa. MFW lekko podnosi prognozę Rosji. Telegraficzna Agencja Związku Radzieckiego triumfalnie donosi, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy podbił prognozę wzrostu Rosji na 2025 rok do 1,5%. W porównaniu z rokiem ubiegłym to spowolnienie, ale Kreml ogłasza dowód odporności gospodarki. Rubel nadal krąży wokół 80 rubli za dolara, a propaganda ma nowe paliwo. Z perspektywy Zachodu to raczej kosmetyka niż boom. Jednak w rosyjskich mediach brzmi jak fanfary zwycięstwa.